Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj jestem w Berlinie. Może ten film Wam pomoże przejść przez to, co ja tu głupoty gadam. Zobaczmy, jak to wygląda na ścianach Berlina. Puch! Dzieciaki skutecznie mi przeszkadzają w nakręceniu czołówki. Nawet przyjechały do mnie ze słowem policaj. Poczułem się zatrzymany. Witajcie moi drodzy. Dziś zapraszam Was do Berlina. Za moimi plecami Plac Poczdamski i jeszcze dalej Brama Brandenburska, przy której stał najbardziej znany odcinek sławnego muru berlińskiego, który przez prawie 30 lat dzielił miasto na dwie części. Historię znamy i wiemy, jak się skończyła, na szczęście, ale ten film nie będzie ani o wojnie, ponieważ ten temat mamy obecny aktualnie wszędzie. Nie będzie też o zimnej wojnie. Chciałbym, żeby ten film był lekką taką odskocznią od codzienności, więc potraktujemy na lekko. To będzie film o murze, a właściwie o murach Berlina, o sztuce ulicznej i street arcie, ponieważ akurat w tej kwestii miasto ma naprawdę wiele do pokazania. Ruszamy oglądać ściany Berlina. Berlin. Dla jednych miasto naznaczone burzliwą przeszłością, będące symbolem największego w historii podziału na dwa światy, dla innych stolica wolności, tolerancji, otwartości, wszelkiego rodzaju zabawy lub po prostu hipsterska stolica Europy. Berlin ma to wszystko, a nawet więcej. Dla mnie jest to też miasto sztuki, tej, dla której niekoniecznie trzeba iść do muzeum. Można ją dostrzec wszędzie, na spacerze, jadąc metrem czy pijąc Milch Cafe w kawiarnianym ogródku. Oto mój subiektywny ranking 5 najciekawszych miejsc ze sztuką uliczną w Berlinie. Wysiadam z kultowego S-Bahna na stacji Hackescher Markt, a stąd mam już tylko kilka kroków do Haus Schwarzenberg. Tutaj w takiej niepozornej bramie przy ulicy Rosenthalerstraße pod numerem 39 znajduje się alejka ze street artem. Miejsce chyba dosyć kultowe, bo jest tutaj sporo ludzi. Można tutaj zobaczyć wiele bardzo ładnych street artowych malowideł. Na końcu mamy Muzeum Anny Frank, a całe to miejsce jest niejako centrum sztuki niezależnej i kreatywnej, które istnieje tu już od 1995 roku. Do potęgi entej wyniósł całą kulturę vintage i powrotu do czasów takich oldschoolowych. I robi to naprawdę bardzo, bardzo fajnym stylu. Aż miło popatrzeć.
Kiedyś kwintesencją hipsterstwa był Kreuzberg, no ale hipsterzy z Kreuzberga w końcu wyrośli i zaczęli zakładać rodzinę, a młode pokolenie przeniosło się do Friedrichshain, a to miejsce jest właśnie kwintesencją tej dzielnicy. Jesteśmy właściwie w starej zajezdni kolejowej i lokomotywowni, które działały w XIX i XX wieku. Dziś na tym ogromnym terenie znajdziemy blisko 80 różnych inicjatyw i kooperatyw artystycznych, sportowych i rozrywkowych. Można tu na przykład zjeść, pobawić się, spiąć się na ściankę albo pojeździć na desce, a w weekendy można też odwiedzić Pchli Targ. Tutaj nic nie jest czarno-białe. Murale zdobią każdy skrawek. Stare przemysłowe budynki przy samych torach, tutaj niedaleko dworca wschodniego, zostały przekształcone na centra muzyczne, centra sztuki, również klubowe, imprezowe itd. Jest tutaj dużo knajpek, pewnie również i dyskotek widzę tutaj po zamkniętych budynkach. No, w ciągu dnia wygląda to raczej przerażająco. No, ratuje to trochę kolorowe graffiti, reszta dramat. No ale myślę, że życie zaczyna się tutaj po zmroku. Jedliście kiedyś burgera w toalecie? No może kiedyś na imprezie Wam się zdarzyło, ale na mieście? Proszę bardzo. W byłej toalecie pod torami kolejowymi podobno najlepszy burger w Berlinie. Spróbowałem, jest niezły. A to miejsce znajduje się przy stacji metra Schlesischer Tor, czyli Brama Śląska.
To jest miejscówka, która łączy idealnie styl hipsterski ze street artem. Holzmarkt. Zaraz nad Szprewą. Fajnie, właściwie to nie wiem, czy to jest zbudowane chyba od zera, czy odrestaurowane, ale bardzo fajne miejsce, gdzie można sobie usiąść, odpocząć z mnóstwem knajpek w otoczeniu bardzo ciekawego street artu. O, właśnie. To niezwykle popularne miejsce położone nad samą rzeką, łączy w sobie park, ogród, galerię sztuki, a także pełni rolę centrum kulturalno-kulinarnego. Można tu przyjść na koncert, na wino, albo po prostu odpocząć nad wodą lub pogadać ze znajomymi. Ot taki berliński slow life. Za czym kolejka ta stoi? Ja myślałam, że tam dają coś fajnego. To po prostu do toalety. Do kibla. Jest jakiś idiota jednak. Berlin muralami stoi. Znajdziemy je w każdej dzielnicy, wystarczy się dobrze rozejrzeć. Ewentualnie z pomocą przyjdą internetowe mapki z zaznaczonymi budynkami oraz nawet z całymi trasami zwiedzania. No, ale trzeba trochę pojeździć po mieście. Choć dla mnie, fana berlińskiego metra, to sama przyjemność. Oto kilka z najciekawszych miejsc.
w tym miejscu miał być mural, ale nie ma, bo budynek został zburzony i buduje się coś nowego. A ten mural bardzo chciałem zobaczyć, bo on naprawdę niesamowicie nawiązuje do dzisiejszej sytuacji. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć zdjęcie gdzieś w internecie. A oto on. No, zagadka rozwiązana. To nie tamten budynek, tylko to dokładnie ta ściana. Na tej ścianie był ten mural, no ale teraz jest tutaj budowa i już ściana jest pomalowana na biało, więc nie ma, zniknęło. Jeżeli szukacie fajnego street artu, fajnych murali, to właściwie one są w całym mieście. Trzeba mieć tylko oczy szeroko otwarte, bo nawet na zwykłych budynkach pojawiają się fajne malowidła, nie tylko bazgroły. Chociaż właściwie w tym przypadku jedno i drugie. Jadę właśnie do najbardziej chyba znanej galerii sztuki na otwartym terenie. Linia U1 zabiera mnie najpierw na pewien dworzec, od którego zacznę zwiedzanie. Warschauer Straße. Nie możemy oczywiście nigdzie indziej zacząć jak na Warschauer Straße, czyli ostatniej stacji najstarszej linii metra w Berlinie. A dlaczego zaczynamy na Warschauer Straße? Dlatego, że właśnie tutaj z tego dworca jest bardzo blisko do jednej z najciekawszych atrakcji Berlina, czyli tak zwanej East Side Gallery, która się znajduje dokładnie tutaj, wzdłuż Szprewy przez prawie 1,5 kilometra ciągnie się mur
berliński. I na tym fragmencie artyści postanowili pokolorować go i stanowi on swoistą właśnie galerię graffiti i street artu. Zaraz obejrzymy ją z bliska. East Side Gallery rozciąga się na długości ponad 1300 metrów, czyli na najdłuższym zachowanym fragmencie muru berlińskiego. Swoje prace uwieczniło na nim aż 118 artystów z 21 krajów. Kolor pojawiał się już w latach 80. jako protest przeciwko panującej wszędzie szarzyźnie. Znajdziemy tu też kilka wręcz ikonicznych dzieł. A tutaj mamy chyba najbardziej znany fragment tego muru, tego street artu stworzonego na murze. Pocałunek Ericha Honeckera i Leonida Breżniewa. W dzisiejszych czasach, w obecnej sytuacji, no, ten wizerunek, ten obrazek chyba nabiera nowego znaczenia. Wygląda obecnie mur berliński, niesławny symbol podziałów na świat lepszy i gorszy. Mur, który upadł. Dziś sztuka przykryła przeszłość, kolor zasłonił szarość, a artyści tworzą teraz nową historię. Szkoda, że nie jest to ostatni mur na świecie. Mam tylko nadzieję, że z czasem będzie ich jednak coraz mniej, bo pamiętać trzeba, że gdy po jednej stronie muru świeci słońce, po drugiej zawsze pada cień. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za wspólną wycieczkę i spacer po Berlinie i podziwianiu takich pięknych murali. Nawet nie pokazałem Wam pewnie większości, bo tego jest po prostu dużo. Tu trzeba chodzić, rozglądać się, mieć oczy otwarte szeroko, naokoło głowy i po prostu podziwiać tę sztukę uliczną, która otacza nas z każdej strony. Chciałem, żeby ten film był taki trochę lżejszy, żeby Wam dać odrobinę normalności w tych dzisiejszych trudnych czasach. A żegnam się chyba z moim ulubionym słoniem, no jeszcze tutaj ta trąba, no po prostu ziomal jak się patrzy. Do zobaczenia.